chciałem Ziemkowi powiedzieć, że uświadomiliśmy sobie przed nagrywaniem, że to jest pierwszy taki test prawdopodobnie na świecie. No, my też na razie jedziemy po tych piwach, szczerze mówiąc. Przynajmniej kulturalnie to robisz. Korea Północna zazwyczaj kojarzy się z tym, albo z tym. A przepraszam, chodziło mi raczej o to. A czy może się kojarzyć też z dobrym piwem? Razem z browarem Pinta pojechałem do Korei Północnej w poszukiwaniu najlepszych piw i browarów. Zapraszam na wielki test piw z Korei Północnej, w którym przetestujemy kilkanaście piw oraz odwiedzimy różne koreańskie browary. Pokażemy wam też wnętrze browaru Taedonggan, który jest największym producentem piwa w KRLD. Jest to godzinny materiał, z którego dowiecie się wszystkiego o piwie w Korei Północnej. W opisie znajdziecie odnośniki do poszczególnych fragmentów odcinka, ale zachęcam do obejrzenia całości. Przygotujcie sobie dobre zimne piwko i zaczynamy! Na zdrowie, a właściwie ciupę, bo tak mówi się w Korei Północnej. Ale leje teraz w Pjongjangu, tajfun nadchodzi, musimy uciekać do hotelu, bo uderzy prosto w Koreę, prosto w Pjongjang. Odwołali nam wszystkie wyjazdy, wszystkie wycieczki dzisiaj po południu. No a skoro tak pada, no to co można w ogóle robić w hotelu Koryo? Także no można zrobić test piw północno-koreańskich. Tutaj mamy kilkanaście rodzajów browarów, więc wyciągamy, przygotowujemy scenerię do kręcenia odcinka. Ups, ta etykietka się odkleja. Plastik też jest. Puszkę mam. Różne rodzaje piw. Cześć wszystkim, tu Emil, witajcie na Pozdro z KRLD, jedynie słusznym kanale o Korei Północnej i jesteśmy teraz w Pjongjangu na Pinta Hop Tour razem z browarem Pinta i dzisiaj będę testował północno-koreańskie piwa razem z moim kolegą Tomkiem. Cześć Tomek. Cześć, z tej strony browarnik Tomek. I co my tutaj mamy, Tomku? Mamy gigantyczną kolekcję browarów z Korei Północnej. Zgadza się, jest to gigantyczna kolekcja. Największy chyba w ogóle na YouTubie na całym świecie. Właśnie przed chwilą zdaliśmy sobie sprawę, że prawdopodobnie nikt nigdy nie nagrał odcinka, w którym by pokazywał raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12 różnych piw prosto z Korei Północnej. I ja już wiele razy na tym kanale pokazywałem wam piwo Taedonggan, to jest piwo Taedonggan numer 2. Najpopularniejsze piwo w Korei Północnej, także numer 1. Zaraz wam opowiemy, czym się różnią i które jest nasze ulubione. Kilka lat temu faktycznie w Korei Północnej było praktycznie tylko to, może jeszcze jedno, dwa piwa, inne marki. A teraz zobaczcie, jaka jest duża kolekcja, ile rodzajów. To robi wrażenie i także no, już etykietki różne kolorowe, bardzo ciekawie to wygląda. Warto jest wspomnieć, gdzie w ogóle kupiliśmy te piwa. Otóż poszliśmy do supermarketu Taesong w Pjongjangu. Jest to nowy supermarket, gdzie można robić zakupy i kupić różne produkty spożywcze, które są dostępne dla zwykłych mieszkańców Pjongjangu. Pozdro z KRLD, jesteśmy teraz w supermarkecie i wybieramy piwo. I słuchajcie, jest tutaj taki wybór, że nie wiemy co wybrać. Tyle rodzajów różnych północno-koreańskich browarów. Tutaj w butelkach. W lodówce są w butelkach plastikowych. Też ogromny wybór. Zobaczcie, jaki tu jest wybór, ile różnych piw. Wszystko jest produkcji koreańskiej. I tam właśnie znaleźliśmy większość z tych piw. Normalnie w restauracjach to będzie Taedonggan, może jakieś jeszcze inne piwko, ale no, jeśli chodzi o inne rodzaje, no to musicie się udać do supermarketu. No, ja chciałbym tylko nadmienić, że tak naprawdę jest tu 12 różnych piw, ale to nie są wszystkie piwa, które dostępne były w tymże supermarkecie. No my po prostu wzięliśmy tyle, ile stwierdziliśmy, że damy prawdopodobnie radę zdegustować podczas tej degustacji. Tak, było jeszcze troszeczkę więcej. Tych piw się pojawia faktycznie z roku na rok coraz więcej, bo zauważam nowe marki na rynku. Z tego co widzę, to większość z tych piw pochodzi z browarów z Pjongjangu, więc to są pjongjańskie piwa. Jak pojedziecie w inne regiony KRLD, to możliwe, że będą także jakieś lokalne piwa. W ogóle w KRLD jest dużo takich lokalnych browarów, mikrobrowarów, czyli w różnych restauracjach. Oni sami robią piwo i sprzedają klientom, tak? Co ciekawe, Emil, bo stwierdziłeś, że to są piwa z browarów pjongjańskich i jak widzicie, no, w Korei Północnej jest minimum 1, 2, 3 czy nawet 3 browary, a z tego co tutaj mamy to nawet więcej. Także piwowarstwo jest dosyć popularną gałęzią tutaj przemysłu. No i także sami Koreańczycy z północy bardzo lubią pić piwo. Tak, bardzo często zobaczycie mieszkańców KRLD, którzy piją piwo,
jeśli będziecie mieli okazję, to pojedziecie także do pijalni piwa, na przykład do Mansugyo, gdzie spróbowaliśmy 7 rodzajów piwa Taedonggang, od numeru 1 do 7 piwach. No i mamy także jedną puszkę. Puszki także zaczynają się pojawiać na rynku. Jest nawet piwo Taedonggang w puszkach półlitrowych i 300, więc to już także jest na rynku. Wcześniej tego nie było. To taka Dla widzów nadmienię tylko, że to jest tak naprawdę najlepsze opakowanie do przechowywania piwa. O. A ciekawostka też jest taka, że sprzedaż aluminium do KRD jest zakazana zgodnie z sankcjami ONZ-u, więc podobno jest problem w ogóle z tymi puszkami. Z butelkami też. Pozdro z KRL, jesteśmy teraz w supermarkecie Tesong i idziemy na piwo, oczywiście, razem z browarem Pinta. I tutaj także robią piwo w tym supermarkecie. Jest jeden rodzaj piwa z kija, więc spróbujmy. O, panie wyciągają beczkę z lodówki. Trzeba podczepić i ruszamy. To znaczy my akurat nie, bo my mamy knajpę z piwem. Hanka nam postawiła pierwszą kolejkę, dobrze się zaczyna. Witam serdecznie, browarnik Tomek z tej strony. Jesteśmy w Tesong, w supermarkecie. Jesteśmy na ostatnim piętrze, gdzie znajduje się bar, gdzie można sobie napić się piwa. I my właśnie takie jedno jasne piwo pijemy. Szczerze mówiąc, nie do końca wiem, co to za browar. Wiemy tylko, że to jest piwo jasny lager. W porównaniu do tego, co piliśmy wczoraj, no troszeczkę obniżył tutaj koreański, że tak powiem, koreański piwowarstwo obniżył troszeczkę loty. Niemniej jednak na tą pogodę, która dzisiaj tutaj jest, czyli jest parno, jest deszczowo itd. Wspaniale gasi pragnienie, także wasze zdrowie. Co powiesz w ogóle o wykonaniu tych butelek w Korei Północnej? Jak są opakowania zrobione piw? Fajnie to wygląda, bo prawie do każdego piwa butelki są różne i wyglądają zupełnie inaczej. Nie są to takie standardowe butelki, jakie mamy w Europie. Co rzuca się w oczy, to to, że butelki są zielone. Bardzo podobne są w ogóle. Butelki są zielone, co w Europie tak naprawdę poza tymi wielkimi koncernowymi piwami jest już praktycznie rzecz biorąc niespotykane. A to dlatego, że one łatwo przepuszczają światło, a to powoduje, że rozwalają się te wszystkie substancje chmielowe, które są zawarte w piwie, co powoduje, że ulatnia się tak zwany aromat skunksa. Jest to naprawdę aromat skunksa, tylko w takim bardzo niskim stężeniu. No i to po prostu brzydko pachnie, jakkolwiek miłośnicy piw tak zwanych premium w tych zielonych butelkach tak naprawdę lubią ten aromat, bo to taki troszeczkę aromat marihuany jest, tak? Co chciałem powiedzieć i jakoś tak to się ładnie sprzedaje, dlatego koncerny zobaczyły, że skoro to tak fajnie się sprzedaje, no to będziemy sprzedawać dalej w tych zielonych butelkach. A zauważyłeś, że tu jest Qingdao na tej butelce? To pokazuje, że niektóre browary z Korei Północnej mają problem po prostu z wyprodukowaniem własnych butelek albo zakupem, po prostu kupują z Chin, na przykład od Qingdao, czyli prawdopodobnie butelki z recyklingu. Według mnie piwo z Korei Północnej jest zdecydowanie lepsze od tego koncernowego z Chin. No to Emilu, to może się w końcu przekonajmy, bo myślę, że tak, no musimy zacząć. Widzów też już to interesuje, troszeczkę nie mogą się doczekać. Pewnie. My jesteśmy w hotelu Koryo na 27 piętrze, pozdrawiamy wszystkich z 27 piętra i innych pięter. I siedzimy na korytarzu, a dlatego, że jest teraz tajfun, nie możemy w ogóle nigdzie wyjść, więc co możemy innego robić, jak nie próbować piwa z Korei Północnej. To od czego zaczniemy tam? Słuchaj, może zaczniemy od tego najbardziej popularnego piwa, czyli od tego Taedonggang, tak? Taedonggang na start? Tak. No dobra. Pozwól, że ja otworzę, bo tutaj też kapsle są bardzo ciekawe. Może Tak, żeby wszyscy widzieli. Tak, żeby wszyscy widzieli. To może być ciężko, ale myślę, Coś ci nie idzie. to już poszło. Na co Nie wiem, czy zwracać? kapsel będzie widoczny, ale nie jest to zwykły golas. Bardzo ładny wzór, koreańskie literki. Dobre na prezent, wszyscy się cieszą, jak dostają. Tak. Powiedz, na co mamy zwracać uwagę przy degustacji piwa? No, po pierwsze, Nalejmy tak, żeby było widać, oczywiście. degustując piwo, tak naprawdę używamy naszych 5 zmysłów. Wzrok, słuch, węch, smak i dotyk. Wzrok o czym nam mówi? No po pierwsze mówi nam o tym, że jaka jest barwa tego piwa, jaka jest piana tego piwa, czy jest ono mętne, czy nie. Poza tym wzrok działa tak, że na przykład idąc po ulicy, widząc ludzi pijących piwo,
od razu nam zaczyna ślinka lecieć, tak? To jest zmysł właśnie wzroku. Zmysł słuchu? No bąbelki pewnie. Bąbelki, ale to w bardzo, bardzo nikłym stopniu. Zwróć uwagę, że na przykład jak otwiera się butelkę piwa, jest taki syczek, prawda? To powoduje, że jak słyszymy coś takiego, to wiemy, że gdzieś się otwiera piwo. To samo jest z puszką. Jak się puszka otwiera, to tak samo działa na nasze zmysły i powoduje, że chcemy się napić piwa. Co ciekawe, jest bardzo duża różnica w otwieraniu na przykład Coca-Coli, a w otwieraniu na przykład piwa, tak? I każdy piwosz wyczuje, kiedy się otwiera piwo, a kiedy się otwiera na przykład napój gazowany, tak? Co byś powiedział o tym piwie Tedong? To jest to najbardziej standardowe. Ono się składa z 70% słodu jeczmiennego, tak? I 30% A, bo to jest dwójeczka, tak? ryżu. Tak, to jest dwójeczka. To jest to najbardziej popularne, które praktycznie każdej restauracji, w każdym No to sklepie jest. złote, jasne, delikatnie opalizujące piwko, prawda? Z nikłą, bardzo szybko znikającą pianą, bardzo rzadką. No tak tyle z wyglądu. Z zapachu takie delikatnie słodowe. Rzekłbym, że jest to delikatne piwo. Niestety nie znam parametrów do końca tego piwa, bo ciężko mi jest je rozczytać. Ono chyba ma 3,5% alkoholu, tak? Sprawdzę. Ono jest mocniejsze, z tego co pamiętam. 4,5. 4,5. Tak. Ja myślę, że to może być jakaś 11 taka, także też to widać po No jest piwie. 11 napisane. No pachnie wyraźnie słodowo, takie delikatne nuty, nie wiem, kwiatowe, troszeczkę może delikatnych owoców, ale chmielu tutaj ciężko jest wyczuć, niestety. A chmiel jest produkowany w Korei Północnej. Browar Tedong sprowadza chmiel z prowincji Ryanggan na północy. To jest ta prowincja, gdzie znajduje się góra Paekdu. Niestety jest to miejsce, które turyści raczej nie są w stanie odwiedzić, więc odmówiono nam możliwości wyjazdu na pola chmielowe w KRLD. Wielka szkoda. Może kiedyś ten dzień nastąpi. Może kiedyś. W smaku czysty profil słodowy, można powiedzieć, z delikatnymi takimi nutami właśnie kwiatowo-owocowymi. Nic specjalnego, ale też nic tragicznego. I to jest to piwo, które prawie każdy turysta wypije i wielu turystów chwali sobie właśnie dwójkę. I w ogóle piwo Tedonga, przede wszystkim w Azji, jako porównanie z innymi piwami z Azji, prawda? Ja na przykład lubię to piwo. Jak przyjeżdżam do KRL, to zawsze jestem szczęśliwy, że mogę się go napić. Znaczy powiem tak, w taką pogodę, jaką teraz mamy, kiedy jest parno, za oknem parno jest w środku w hotelu, to tak naprawdę bardzo dobrze orzeźwia to piwo i już nie jedno wypiliśmy w ciągu naszego pobytu. 100% słodu jęczmiennego. Tutaj mamy 70% jęczmień, 30% ryż. Tutaj mamy 50/50, pół na pół. Tutaj natomiast mamy 30% słodu jęczmiennego, tak już mnie tyle poprawia tutaj. I 70% ryżu. To jest 100% ryżowe piwo. To jest takie karmelowe, a to jest czekoladowe. Zaczynamy od jedynki. Co? Pan tutaj chyba troszkę popił sobie. No jedynka, no cóż. Taka można powiedzieć jasna 11, 10, bardzo lekkie piwo. Wyraźnie słodowe, delikatnie słodkie w zapachu. Chmielu nie czuć. Tyle ode mnie. A jak w smaku? Delikatne, słodowe, kwiatowe, delikatnie owocowe. No wypicia szybkiego. Jak ja właśnie to zrobiłem? Jak na koreańskie standardy, bardzo dobre. Dwójeczka. Troszeczkę inny zapach. Ale też taki wyraziście słodowy bardziej. Delikatne nuty kwiatowe. Dość podobny w smaku. Numer 2 to jest to, które się kupuje w puszkach i butelkach, piwo Tedonga. Zazwyczaj to jest... To jest ta dwójka, tak? To jest dwójka, tak. Ona jest wszędzie dostępna, jest najbardziej popularny smak. A wiecie dlaczego ryż dodaje się do piwa? Żeby obniżyć koszty. W porównaniu z zakupem słodu jęczmiennego po prostu są znacznie tańsze. Tak działają m.in. browary koncernowe w Polsce. O, trójeczka. Coś tu poszło nie tak, bo czuć bardzo wyraziste masełko. Czyli jak już wiecie, jest to taki diacetyl. Dosyć mocny nawet. Nieprzyjemny.
smaku też wyraziście maślane, taka, można być taka krówka w piwie. To było te 50 na 50, tak? To było pół na pół, tak. Teraz mamy takie, już można powiedzieć, piwo ryżowe. 30% słód jęczmienny, 70% ryż. Ryż, tak? Numer 4. To będzie, że chyba azjatycka specjalność, jeśli chodzi o piwa koncernowe. Aromat nikły, szczerze mówiąc. Smak też nikły. Nie wiem, czy to zasługa tego ryżu, który daje niezbyt wielkie wartości, można powiedzieć, aromatyczno-smakowe. Orzeźwiające, delikatne, ale znacznie się różniące od tego pierwszego, w którym było 100% słodu jęczmiennego. Teraz mamy, można powiedzieć, setkę, bo to jest setka, setki ryżu, tak? Bardzo jasne piwo, bardzo jasne, jak widać tutaj słodu jest niewiele, chociaż trochę słodu chyba jest, bo ono powinno być nie aż tak żółte, gdyby to było 100% słodu, znaczy 100% ryżu, no ale zobaczmy. Tak, aromat bardzo nikły. Smaku też nikłe. Może być taka delikatnie smakowa woda troszkę. Co mamy? Karmelkowe, tak? Nie, Tak, to jest karmelowe. Numer 6. No, wyraźnie karmelowe jest w aromacie. Wyraźnie słodkie. Takie wręcz, bym powiedział, tofi wpłynie. Smaku też karmelowe. Nie jest przesadzone, jeśli chodzi o słodycz tego piwa. Całkiem przyjemnie się pije. W porównaniu na przykład do naszego polskiego karmi, jest to piwo wręcz że wytrawne. Tak, ale karmelowe, takie tofi, może troszeczkę takich rodzynek tutaj można wyczuć. Całkiem przyjemne piwo, jak na karmelowe. Jestem na tak. I ostatnio mamy czekoladowe, tak? Numer 7. Czekoladowe to mi się kojarzy tak naprawdę z dwoma piwami. Z lubuskim czekoladowym, które dało się jeszcze wypić, oraz z czekoladowym z pokrówki z browaru Jagiełło. Tego się nie dało wypić. Sprawdźmy to. O! Bardzo ciekawy aromat. Jest wyraziście słodowe, delikatnie palone. Czekolady, no to czekoladowych, szczerze mówiąc, nie wyczuwam zbytnio. Co może świadczyć o tym, że piwo w swojej istocie jest wytrawne. Takie też jest, że tak powiem, w rzeczywistości. Piwo jest wytrawne, delikatnie palone, bardzo delikatnie karmelowe, z ciekawą, lekko zaznaczoną goryczką, bardzo przyjemne. Nadmawe jest ciut za jasne, ale właśnie w swoim odbiorze przypomina właśnie takie czeskie ciemne piwo. Bardzo dobre. Recenzje wszystkie już poznaliśmy od 1 do 7. Jakie jest twoje ulubione? Które najbardziej smakowało? No tak, jedynka jest naprawdę super. Lekko orzeźwiająca, fajnie, wyraziście słodowa, z delikatną taką, może niezbyt wyrazistą, ale delikatną goryczką. Ja też lubię jedynkę, ona mi bardzo dobrze wchodzi. Później im więcej ryżów zasypie, tym bardziej przypomina to tak naprawdę piwną wodę niż piwo, no nie? No ja się zgadzam, bo piątka w ogóle mi nie podpasowała i jakoś tak nigdy w ogóle mi nie smakowało. Ja rozumiem, że jesteśmy w Azji i że oni takie piwa piją, jakkolwiek, no mnie nie przekonuje. Trójka może byłaby fajna, ale ją przykryło niestety masło. Za to bardzo fajne są dwa piwa ciemne. Karmelowe, które tak naprawdę, karmelowe jest, ale niezbyt mocno, dzięki czemu jest bardziej wytrawne niż słodkie. No i te czekoladowe, które przypomina tak naprawdę czeskie tmawe. Bardzo fajne piwa. Czyli 1, 6 I 7. i 7. Polecamy, tak? No i ja się nawet zgadzam tutaj z tym werdyktem. Piątki nie polecam. Dwójka to jest ten standard, który kupicie w puszce i butelce wszędzie, także za granicą. I to jest ten standardowy Tedongan, który znamy. A jak chcecie poznać nowe smaki, no to 1, 6 i 7. Ale tak czy siak warto tutaj wpaść, jeśli kiedykolwiek będziecie w Pjongjangu i spróbować zestaw tych 7 piw. To jest po prostu jak w prawdziwym
kraftowym, zachodnim pubie. A jak Ci się podoba klimat tego miejsca? Bardzo mi się podoba. Tutaj jest możliwość spotkania prawdziwych Koreańczyków, którzy przychodzą, spędzają swój wolny czas i tak naprawdę kilku jest tutaj już podchmielonych, czego nie spodziewałem się, że się spotkam. No ten pan tutaj obok nas nieźle imprezuje, już tyle obalili. Kręci się wokół nas też. Panowie i panie są bardzo wyluzowani, to trzeba przyznać. No jest, atmosfera jest fajna. Bardzo mi się to podoba, naprawdę. Kontynuujemy dalej imprezę. Więc porównamy teraz resztę tych piw właśnie do numeru 2, jak to z jakością. Jedynkę zostawmy sobie na koniec, jako ciekawostka, poza tym w innym odcinku także, może odstawmy. To co, gdzie dalej? No to lećmy po kolei może. No dobra, to co? Otwórzmy to. Spróbuję przeczytać, tutaj jest napisane, to jest browar Kyonhin i nazywa się to piwo In Hansu Mekju. Pamiętajcie o tym, że wiele piw w Korei Północnej nawet nie ma swojej nazwy, jest po prostu na opakowaniu napisane Mekju, czyli piwo. Bardzo często się tak zdarza, tutaj mamy jakąś nazwę, browar z Pjongjangu. Chwila. Dobrze. Ładny, taki zielony, trochę kolorowy kapsel. Może ty teraz polejesz? No. Jak polewać? Tak, no coś w tym Tak, stylu, no, tak. Nie za mocno, nie za lekko. Tak, żeby się ładna pianka utworzyła, ale żeby to nie była sama piana. No, wystarczy nam. No i co tutaj, Emilu, widzisz? Kolorystycznie, no przypomina Tedonga. No nie aż tak bardzo. Powiedziałem, że Tedonga jest bardziej złoty. Chyba, że to od tej twojego kufelka tak ładnie. Jak to widać od razu, że te piwo jest krystalicznie czyste, tak? Widać też, że bąbelki jest mocniej nagazowana, ma większą pianę, dłużej się utrzymującą. On smakuje inny. Czuję różnicę w tym. Mogę ja zobaczyć? Jest troszkę inny, bardziej słodkie mam wrażenie. Dla mnie. Jest słodkie, ale też tutaj się coś dzieje. Delikatnie kukurydziane, szczerze mówiąc. Czyli możemy się domyślić, że tutaj występuje tak zwany DMS, czyli dimetylo lub dwumetylosiarczek. Czyli to jest taki związek, który charakteryzuje się aromatem właśnie takiej gotowanej trochę kukurydzy, gotowanych warzyw. To jest specjalnie, czy problem? To jest błąd w sztuce po prostu. Ten test, żeby nie było, nie jest sponsorowany przez władze KRD i nikt nam nie płaci, więc możemy powiedzieć tutaj, jaka jest nasza prawdziwa opinia. Przede wszystkim tutaj Tomek jest w stanie ocenić dokładnie każdy z tych piw. Dokładnie też nie, ale... No ale szczerze tak oceniamy tutaj, czy jest dobre, czy niedobre. Znaczy powiem tak, piwo samo w sobie oprócz aromatu jest bardzo dobre. Jest nawet takie delikatnie kwaskowe, co bardzo fajnie wpływa na orzeźwienie organizmu. Szczerze powiem, że mi to bardziej smakuje niż tamto. Tak? Może tamto ma taki bardziej czysty profil słodowy niż to, ale jest naprawdę przyjemne piwo. Generalnie w KRL produkuje się większość piw mniej więcej tego rodzaju, tak? To są lagery, jasne? Tak, to są jasne lagery, ale mamy też tutaj ciemnego przedstawiciela. Ciemne piwa też się spotyka, też mamy też chyba 2 ciemne piwa. Znaczy chciałbym tutaj od razu nadmienić, że już na samym początku naszego pobytu w Korei piliśmy jedno ciemne piwo z browaru, który mieści się właśnie tutaj w tym naszym hotelu i powiem Państwu szczerze, że Ekipa Pinty w pierwszym draftowym, kraftowo-piwnym barze obok hotelu Korea. Jest browar. Chłopaki już do tanków się dobrali. Zimowit prowadzi vloga dla Pinty. Będziecie mogli obejrzeć na kanale u nich. browar nam serwuje tutaj 2 piwa dolnej fermentacji. Jest to piwo jasne dolnej fermentacji, czyli tak zwany jasny lager. Mamy też ciemnego lagera, czyli nazywany tutaj Black Beer, który właśnie będę teraz degustował. Bardzo dobre, mocno słodowe, delikatnie palone, z bardzo fajnie uformowaną, drobno-pęcherzykową, dosyć trwałą pianką. Nuty takie czekoladowe, karmelowe, delikatne toffee. Bardzo przyjemny, ciemny lager. Powiedziałbym, że nawet taki w stylu czeskim trochę. Takie czeskie tmawe. Jak byś ocenił ten sprzęt? To jest tak normalne, że można właśnie tak tutaj browar robić? Co tutaj Znaczy powiem tak, nie jestem specem tak naprawdę od sprzętu. Myślę, że tutaj bardziej mógłbyś pogadać z ekipą Pinty. Jakkolwiek widać, że to jest chyba jakaś taka robione nie przez jakąś tam wyspecjalizowaną firmę, tylko po prostu robione przez samemu, no nie?
no to widać, że to jest jakby spawane własnoręcznie itp. A są to tanki, tak jak patrzę tutaj teraz, nie wiem, 400 litrów, tak, 4 hekto, coś takiego tutaj jest, nie większe. Czyli tak naprawdę myślę, że zaspokajają potrzeby tego hotelu w 100%. Ile tego piwa schodzi? Nie wiem, musiałbym się dowiedzieć, ale jest naprawdę dobre, ciemne, naprawdę polecam. Jasne piliśmy wcześniej do obiadu, też było bardzo dobre. Był to naprawdę bardzo dobry przedstawiciel ciemnego lagera. Można byłoby śmiało porównać je z czeskim tmawem. Naprawdę nic temu piwu nie brakowało. No spróbujmy może coś z plastiku. Spróbujmy, to może mi coś powiesz o tym piwie, bo ja tak naprawdę nie orientuję się, co tam jest napisane. A 11 plato ma, widzę. Tak. Litr pojemności. 4,5% i to jest browar Kyonhyn, czyli ten sam browar, co wyprodukował to poprzednie piwo. I tutaj mam napisane Senmekju. Na obrazku jest takie piwko jasne. Generalnie trzeba też uważać, bo wiele piw z Korei Północnej ma bardzo krótki termin spożycia. Trzeba szybko je spożywać. Są niepasteryzowane, tak? Takie mam wrażenie. Nawet piwo Tedongan bardzo szybko się psuje. Trzeba szybko wypić. Może to świadczy o tym, że browary nie są wyposażone w pasteryzatory. Coś, no, miękka butelka Z kapslami łatwiej. Tak, i ciężko było mi to tworzyć. Olejemy. Jak to wygląda? No cóż, złote, czyste, krystaliczne, dosyć mocno nagazowany, gdyż cała masa tych bąbelków tam unosi się do góry, co powoduje też to, że jak widać piana szybko znika, właściwie i od samego początku praktycznie nie było. Ma mniej piany niż ta poprzednia. To jeszcze ma pianę, zobacz. Został tylko otok tak naprawdę. Ojej. Zapowiada się dobrze. No, powiem szczerze, że z tej całej trójki jest to piwo, którego najmniej mam ochotę się napić, no bo tutaj już jest bardzo, ale to bardzo wyrazisty DMS. Tutaj naprawdę sam wyczujesz tutaj gotowane kalafiory, kukurydzę i tym podobne, no, ale spróbujmy. W smaku właśnie jest taka troszeczkę zimna zupa warzywna, ale zapraszam Cię do degustacji. No, czuję taki kwas jakby z tyłu, taki kwaskowy. Znaczy kwas, ja to mówię. No to jest taki posmak zostaje. Możliwe, jakkolwiek mówię, tutaj dużo właśnie jest takich aromatów bardzo nieprzyjemnych, takich kuchennych, które można spotkać podczas momentu, kiedy mama gotuje obiad. Dobra, weźmy kolejny, sprawdźmy, co to za browar, co to za piwo? To jest inny browar, Kim Kyon, czy jakoś tak. Też nazywa się Senmekju, czyli ta sama nazwa. Widzicie, a piwa, które się nazywają dokładnie tak samo, to chyba w ogóle Senmekju znaczy po prostu jasne piwo. Może tak być. Prawdopodobnie tak. No, koreański jest kiepski. To mam 11 plato, 4,5%. Wyprodukowany w Pjongjangu, czyli kolejny browar z Pjongjangu. Butelka jak po jakimś Pepsi czy coś. Nalewamy. Tutaj widzimy barwa bardzo słonkowa, jak widzisz. No, aż trudno wiedzieć, że to jest 11, szczerze mówiąc, bo to wygląda bardziej na takie 9 plato. A pianka jak na takie piwo całkiem ładno, chociaż znika potwornie szybko. Także to jest mocno nagazowane, jak widzisz. Tak? Tutaj wyczujemy pewnie delikatne jakieś nuty słodowe będą, bo skoro tak jasne jest, to tam za wiele w tym piwie pewnie nie będzie. No, tutaj jest bardzo ciekawy zapach, który Emil już zna, więc może on coś o nim powie. Rozmawialiśmy o tym ostatnio. To jest też właśnie ten problem, ten DMS, tak? Nie, to nie jest DMS. To jest aromat maślany, czyli tak zwany dwuacetyl. No, piwo charakteryzuje się wtedy takim aromatem właśnie takiego masła troszeczkę zjełczałego, takimi aromatami, które możemy wyczuć na przykład przy świeżych krówkach, cukierkach, krówkach itp., prawda? To jest aromat, który jest spotykany często w piwowarstwie czeskim, właśnie w jasnych piwach, jakkolwiek on występuje w bardzo takim nikłym tam stężeniu i on jest jak gdyby tylko dodatkiem, a tutaj tak naprawdę ten dwuacetyl, że tak powiem, dominuje i mamy po prostu taki krówkowo-maślany jasny lager. Mogę spróbować, bo w zapachu jest bardzo maślany.
Tak, na gorący dzień, na upalny dzień. Ale smakuje całkiem przyjemnie, taki bardzo lekko słodki. Właśnie mówię, to tak jakbyśmy pili taką jasną krówkę. Te piwa są bardzo delikatne, łatwo się pije, powiem tak. I nie wiem, jakie jest Twoje doświadczenie tutaj, powiedzmy, z kacem w Korei Północnej, ale ja mam wrażenie, że po wypiciu nawet sporej ilości alkoholu tutaj nie mam aż takich dużych problemów następnego dnia. Przynajmniej ja tak czuję, nie wiem. Chociaż problemów też nie mam. Tutaj w hotelu Yanggakdo także mają swoje lokalne piwo. Jest tylko jeden rodzaj, tak wygląda. Nawet ładny kolor, faktycznie. Chłopaki też zwrócili tutaj uwagę na to, że wygląda to tak nieźle. I sobie chwalą, też raz spróbuję. Słodowe za akcentowaną słodyczą. Pokaż, mogę? Tak, możesz. Chmielu niewiele, ale słuchajcie, smakowite. Daje radę, naprawdę. Taki amber lager. Moim zdaniem typu amber. Fajnie jest mętne, ma fajną pianę, teraz już troszeczkę wypiłem, więc tego nie widać, ale ona się naprawdę dosyć długo utrzymuje. Naprawdę jest zupełnie inne niż poprzednie, które próbowaliśmy, chociażby te w teście, prawda? Także tutaj na pewno jest instalacja w tym hotelu, w której waży się to piwo, tak? Niestety nie chcą nam jej pokazać, jak w każdym innym hotelu. No cóż, trudno, ale piwo jest naprawdę smakowite. Jedno z lepszych, które tutaj piliśmy i naprawdę, szczerze mówiąc, Wam polecam, będąc tutaj w Pjongjangu. Wasze zdrowie. Praktycznie ona smakuje inaczej. Bardzo mi się ten kolor podoba. Jest w końcu coś innego niż to, co podają w innych barach. Czyli mamy z tych hotelowych, no to w hotelu Koryo jasne i ciemne. Tam właśnie ciemne bardzo dobre. Tutaj Yanggakdo piwo jasne wygrywa, tak się tylko jasne mają. Więc na jasne to przyjeżdża do Yanggakdo, na ciemne do Koryo, nie? Ale no, faktycznie jest smaczny. Chłopaki mówią, że ma trochę metaliczny posmak, pewnie przez instalację. Zobaczymy dalej, po kolejnej degustacji. Te ciemne może zostawmy sobie na koniec. Tak, bo Może puszkę jakąś sprawdzimy. może Żeby zajmiemy było się troszkę puszką. tak, coś nowego. Kyonhyn Mekciu, czyli znowu mamy ten sam browar. Kyonhyn, tutaj już mamy, to będzie trzecie piwo z tego browaru. Raz, dwa, trzy. Tam to było 11, tutaj mam coś To napisane. jest tylko 11. Też 11. 4,5%. Być może jest to samo piwo, tylko że w puszce. Kyonhyn, ale inaczej się nazywa, wiesz? Mają inne nazwy, więc możliwe, że jest to coś innego. Też produkcja oczywiście z Pjongjangu. Witamy. Co? Wiesz? No, nadajemy. Jaki ma kolor? Trochę inny? No, ciemny, złoty kolor, delikatnie opalizujące, całkiem ładna piana. No, może być podobny do tego. Ładnie piana, drobno pęcherzykowa, ale też szybko znika. Za chwilę jej nie będzie. Aromat, tutaj to jest taki aromat wyraźnie słodowy, taki rzekłbym nawet, że brzeczkowy, czyli takiej gotowanej brzeczki. Ja akurat taki aromat lubię i on mi się podoba. Mi się kojarzy z takim trochę kwasem chlebowym, takim trochę podpiwkiem i ja ten aromat lubię. Chmielu w tym piwie nie wyczuwam, zresztą w żadnym z tych wcześniejszych piw chmielu nie wyczułem. Nawet, że tak powiem, delikatnych niuansów. A może Koreańczycy nie lubią takich właśnie mocno chmielowanych piw, że to czuć tak mocno? Mi się wydaje, że oni nie znają takich piw, to jest też W problem. sumie też rację, no bo tutaj żadnych IPA to nie znajdziemy, tak? No tu nie chodzi o IPę, tu chodziłoby chociażby o zwykłego, dobrze zrobionego pilsa. Nie wiem, wydaje mi się, że po prostu nie znają aromatów i smaków chmielowych po prostu, tak? Mówię, to jest piwo bardzo brzeczkowe i ono mi się nawet podoba. No i smak odwzorowuje to, co mamy w aromacie. Piwo wyraziście słodowe, brzeczkowe, co powoduje, że jest wyraźnie słodsze niż te, które piliśmy wcześniej. Jak mówię, goryczka bardzo minimalna, ale całkiem przyjemne. Mi to piwo smakuje, szczerze mówiąc. Ono ma... Ale zapachowo mi się podaje, jest na pewno Tak, mi się inne od... te piwo też podoba, bo te piwo przywodzi na myśl wizytę w browarze w momencie, kiedy waży się piwo. No jest inne, jest troszkę dzięki temu inne, no i wyraziste.
ciekawsze, bo te są takie troszkę takie nijakie. Dzięki tej brzeczce ono jest nawet pełniejsze, szczerze mówiąc, niż pozostałe piwa. Także to jest ta puszka, tak? Ja sobie tutaj odstawię, bo ono mi dosyć smakuje. Pozdro z KRLD. Dzisiaj odwiedzamy browar Taedonggang w ramach Pinta Hop Tour. Zapraszam. 산에 쓰이는 물은 대동강의 시온을 두고 있는 남강의 지하수를 이용하고 있습니다. Na zdrowie. Gorące, tak. Gotowanie. Tutaj jest brewing door, tak? 예, 저 끝에 호화저와 당화저가 있습니다. Na 100 stopni wodę i potem później, że 100 stopni, to zostaje 3 dni, tak? Nie. Wchodzimy do kolejnego pomieszczenia. Co my tutaj mamy? 저온 식료가 있어 본식료가를 진행합니다. Filtrację. 그리고 2차적으로 료가 제일관. To jest obok od fermentacja, tak? A tutaj jest filtruje piwo. 여기가 바로 Robi opakowane 50 litrów, tak. Proste. 예, 오늘 설비 점검으로 Tutaj odbywa się rozlew piwa. 생산용 원료들인 Tutaj znajduje się laboratorium 쌀의 품질을 browarium. 검사합니다. Znaleźliśmy chmiel w tych workach jest. Piwa Taedonggang w laboratorium. To jest to, po co chłopaki przyjechali tutaj do Korei. No to jest jedynka i to jest jedynka. Nie, to jest kulka. To jest jedynka, popatrzcie. Tu jest cała wystawa wszystkich piw Taedonggang numer 1 do 7 oraz piwo 맥주 eksportowe. 포상으로 만든 Tutaj mamy piwo numer 1, ale to też chyba wersja eksportowa, co? Tu jest ta standardowa jedynka, piwo numer 2 najbardziej popularne, piwo numer 3, 4, 5 to jest to całkowicie ryżowe, piwo karmelowe i czekoladowe, jeśli dobrze pamiętam, a tu jest Taedonggang eksportowy. Ostatnio się pojawił w Europie na targach piwnych w Danii. Kaweczki wyglądają pudła. Taedonggang powstał w 2002 roku z polecenia generała Kinsey'a, który sprowadził elementy browaru z Anglii. Tutaj mamy zdjęcie podczas wizytacji w browarze. Tutaj w lodówce mamy piwo Taedonggang w puszkach oraz numer 6 i 7. Jeśli się uda kupić, to bierzemy koniecznie. A tutaj na dole możecie zobaczyć puszki piwa Mikkeller. To jest ten browar, który zaprosił browar Taedonggang do Danii na festiwal piwa. Możliwe, że przywieźli w prezencie taką puszkę i tutaj postawili. Przywieźli do KRLD atak chmielu, dożynki, Porter Mas, Baltic Porter. Wow, ale kolekcja! Wow! No to myślę, że będą mieli tutaj niezłą imprezę Koreańczycy. Weźmy kolejne może piwo, to jest takie ciekawe zamknięcie, szczerze mówiąc pierwszy raz je widzę. Tak, ja już Nawet nie w piłem. Rosji takiego nie widziałem, szczerze Ja mówiąc. widziałem to piwo właśnie ostatnim razem, jak byłem w tym supermarkecie. To jest takie otwarcie, nie potrzebujecie dzięki temu otwieracza do piwa. Coś jak dawne puszki Tak, z nimi chcesz spróbować? przywodzone przez Będzie rodziców. fajne jest. Panie bardzo, proszę. To kolekcjonerów nie zadowoli na pewno. Co ciekawe, od razu mówię, jak mówiliśmy, to piwo właśnie ma butelkę Tsingtao. Tak, Qingdao. Przepraszam, Tsingtao. I to jest też Gyeonghun Mekju, czyli to jest ponownie ten sam browar. Już to będzie czwarte piwo z tego samego Czwarte browaru. piwo to jest, mamy 7, czyli mamy 3 browary w Pjongjangu, na razie złożyliśmy. Tak, na to wygląda. Więc czym ono się w ogóle może różnić? Dlaczego jest to sprzedawane pod inną etykietą, inną marką? 4,5%, produkcja nie mogę znaleźć, ale też pewnie Pionie, skoro jest to ta sama firma. Wiesz co, Emil, może być po prostu tak, że browar robi po prostu całą gamę produktów, ważąc to samo piwo. W Polsce też tak się dzieje. Nie tylko koncernowe, ale te, przypuśćmy, średnie browary nie meldują urzędowi, że ważą na przykład takie i takie piwo, tylko piszą 12. I później sprzedają na przykład 4 12 pod różnymi markami. Może chcą wypełnić rynek w ten sposób. Prawdopodobnie tak jest. Myślę, że tutaj w Korei jest tak samo.
chociaż sprawdzimy. Każde piwo na razie było inne. Barwa jak reszta, Wygląda jasno-złota barwa, identycznie. nagazowana mocno, piana nikła, zaraz znowu zniknie szybko jak w poprzednich piwach. No tak, znowu ten sam problem, czyli mamy tutaj DMS, już znany przyjaciel koreańskiego piwowarstwa, no, ale spróbujmy. Niestety taka delikatna, zimna zupa jarzynowa, chmielu nie wyczuwam. Spróbować. Zapachowo przypominam. No już podobne piwo mieliśmy tutaj. No to. Nie, to nie? Na pewno nie. To chyba, że nasze nozdrza się troszeczkę różnią. No powiem tak, te piwa są, dla mnie są bardzo, bardzo podobne w smaku, wszystkie. No one będą podobne w smaku, zważywszy na to, że waży je ten sam browar. Tak, no, to było takie troszkę inne, tak czułem, że piję coś innego, a tak to no, dosłownie jakbym pił cały czas to samo. Znaczy chciałbym tutaj też Twoich widzów poinformować o tym, że to nawet ludzie, którzy piją piwo w Polsce, próbując piwo danego browaru, którego na przykład jeszcze nie znają, nie widzą etykiety itp., potrafią wyczuć, w którym browarze to piwo zostało uważone. To zależy głównie od tego, jakie są drożdże używane, od tego, jak postępuje tam właśnie fermentacja itp., prawda? Ale na przykład piwa takich browarów chociażby jak Kormoran, Gościszemo są bardzo łatwo rozpoznawalne przez miłośników dobrego piwa, tak? No mówię, być może chodzi po prostu o to, że jak wyczuwasz podobne aromaty, to znaczy, że po prostu w tym browarze na przykład używają tych samych surowców do produkcji różnych piw, chociaż moim zdaniem są to te same piwa, może inne warki itp. W tej fabryce także produkują piwo. Niestety nie jesteśmy w stanie pójść zobaczyć miejsca produkcji. Najwyraźniej wszystko jest tajne, już kolejne miejsce, gdzie nam odmówiono. A Wiemy tylko, próbujemy. że znajduje się w podziemiach browar. Więc smakuje podobnie jak ten z Tesą trochę. No, wszystko to są jasne lagery, także one będą smakować podobnie. Różnice będą tak naprawdę bardzo minimalne. Chodzi od tego, czy piwo będzie dobrze wykonane, czy nie, no to będzie różnie smakować. Mieliśmy ostatnio przykład właśnie w domu towarowym, gdzie piwo zostało niezbyt dobrze uważone, dzięki czemu... Co to za sabotaż tutaj jest? Gol. Może stań gdzie indziej. Co tu się dzieje? To człowiek spokojnie piwa w basenie nie może wypić. No takie delikatne, powiem, że nie ma specjalnie w ogóle smaku. Delikatna, no taka deslitka trochę, Tak. bym powiedział. Wciąż numerem 1 jest piwo z hotelu Korion. Ten jasny tam lager, prawda? Super, nie? Natomiast taki w ogóle za bardzo nie smak, jakbyś pił wodę. Soczek. Co może inny browar, bo to widzę jest inna firma, Techa się nazywa, jedności Plato, 4,5%. I tutaj bardzo jest oryginalna nazwa na etykiecie, Mekju, czyli piwo. Czyli piwo marki piwo. Piwo marki Piwo z Korei Północnej, bardzo proszę. Powiem szczerze, że takie piwa występują też w Polsce. Są to tak zwane marki własne. Pochwalę ten browar, ponieważ mają własne butelki. Tu jest Techa Mekju napisane. Tak, więc nikt nie podrobi. Albo nie użyje ich ponownie. A propos piwa marki Piwo, tak jak mówiłem, w Polsce w wielu, że tak powiem, marketach możemy zakupić tak zwane piwo jasne. Na pewno one było w Tesco, było to najtańsze piwo na półce. Kosztowało chyba złoty 49 albo złoty 59. Nie powiem tak, próbowałem. to nie było wcale droższe, bo te piwa wszystkie kosztują prawie po 3-4 tysiące koreańskich wonów, czyli jakieś 30-40 eurocentów. Rozumiem. Tak? No są strasznie tanie te piwa. Ale mówię, to Supermarkecie. chodzi mi po prostu o to, że samo nazwanie piwa piwem nie jest niczym nowym na rynku europejskim, polskim i tym podobnym. Znaczy w Korei Północnej wiele produktów jest po prostu nazywanych na etykiecie, macie napisane, że to jest ciastko, albo piwo, tak? Albo czekolada. Nie mają jakiejś nazwy wykwintnej. Po prostu jest
to napisane, co znajdziecie w środku. Też ładny, przezroczysty. Dobra. Lejemy. Tak. Ja już te piwo miałem kiedyś okazję próbować, jakiś czas temu, oczywiście podczas tego pobytu w Korei. Zobaczymy, czy będzie tak samo smakowało. No jasno złote, także mocno nagazowane, piana dosyć duża, ale też pewnie będzie zaraz szybko znikać, niwelować się, drobnopęcherzykowa. Co podobne. Tak, one wszystkie są podobne. No, tu też niestety mamy problem z DMS-em. To chyba jest największa wada piw północno-koreańskich. Które tego problemu nie miały? Czy te Dongan też ma taki problem? Czy... Nie, w Tedongach tego nie było. Nie było tutaj tego problemu. No i na pewno nie było tego problemu w maślanym, chociaż to żadna zaleta tego piwa. Tak, ale to jest dosyć mocno DMS-owe. Mam nadzieję, że już za którymś razem, kiedy o tym mówię, będziesz już wyczuwał te niuanse. Staram się. Dla mnie to także jest nowość, jeśli chodzi o degustację piwa. Nigdy... Piwo słodkawe, mówię delikatnie kukurydziane, goryczki nie znaleziono. 하나 물어보겠습니다. 조선말 모르니까 통유한테 얘기하라. 통유한테. 통유한테 얘기하라. 모르니까. 그렇잖니. Anka testuje browar Pinta. To lepiej. To jest dobre, ale to lepiej niż tego. To lepsze czy to lepsze? To lepsze. Tak? Ciemne. Czemu? To jest to podobne do piwa, a to jest to trochę do mydła. Miód. Miód, tak. A, to miodowe jest, tak? Nie? Pokaż. O, ja to miodowe lubię bardzo. Uj. Dobre? Very good. Na zdrowie. Excellent. We can finish. What is the name of the brand? The brand is actually two brands. It's Ukiel and Browarnik Tomek. You see, this is me. So this is a cooperation. In which country? Poland. Poland. Polska. Yes. Polish beer. Polish beer. So we are all from Poland. We got all the beers from Poland. A to różnice from two dodaje. breweries. Różnice daje. Cheers. Dobra. Co otworzymy następne, powiedz? Wiesz co, to otwórzmy te dwa kolejne pety, bo ten ciemny sobie zostawmy na koniec, bo ja czuję, że to będzie bardzo dobre piwo, bo w samej Korei już piłem 3 różne ciemne piwa i to były najlepsze piwa podczas mojego pobytu tutaj. A wiadomo, że deser zostawiamy sobie na koniec. Powiem Ci, że to mi nawet smakuje. Tak. Wiesz? Bardzo mnie to cieszy. Dobra, co my tutaj, Emilu, mamy? Bardzo duża butelka, Tak. litr 60, Wow. czegoś takiego nie spotkałem nawet w Rosji. Tutaj jest Szczerze mówiąc. kolejny nowy browar, Ryon Hwon się nazywa. I to jest Sen Mekciu, czyli tak, Sen Mekciu, no to po prostu Sen Pewnie Mekciu, piwo jasne. ja piwo jasne po prostu. Gdzie to jest produkowane? Spróbuję znaleźć na etykiecie, ale nie mogę znaleźć takiej informacji za bardzo. A może tutaj na tej krawatce na górze jest? No właśnie nie ma. Songwon. Nie wiadomego pochodzenia piwo, 4%. Nie wiemy skąd jest. To może polejmy, ale nie litr 60, nie na początek. Jak to wygląda? Bardzo jasne Dobra, piwo. zresztą. Tak, bardzo jasne piwo. Takie słomkowo-złote bym powiedział. Też mocno nagazowane, wszystkie te piwa są naprawdę jest niemiłosiernie nagazowane. Patrz, aż piana syczy, słyszysz? Faktycznie słychać. No. Jak jest za dużo gazu, to też niedobrze, tak? Aromat ciekawy, powiem szczerze, taki ziołowy wręcz. Coś nowego będziemy mieli, czy że? Ziołowy, taki słodki, ziołowy. Ale też DMS jest niestety. Też DMS, tak, jak słodka kukurydza.
Ale piwo całkiem fajne. Takie nawet bym rzekł, że kwaskowe jest ono dosyć. Mocno orzeźwiające. Nawet z delikatnie zaznaczoną goryczką. Bardzo przyjemne. Jak zachwalasz, to musisz też sprawdzić. Mimo kiepskiego aromatu całkiem przyjemnie się je pije. No troszeczkę inne. Inne. Ale takie orzeźwiające. Tak, jest bardzo przyjemne, więc może ten litr 60 skończymy dzisiaj. No na pewno nam tutaj ekipa z browaru Pinta jest tak z Multikulti też pomoże. Już ci się trochę język plącze. Chyba tak. Dobrze, zostały nam 2 ostatnie piwa. Bo tego tutaj wielkiego, co widzicie, to ma 3 litry, tak? To jest taki baniak wielki, no. To jest Kyonhen Mekju, czyli to jest sobie to samo chyba, co tutaj mieliśmy, ten sam browar. 3%, tylko że to ma 3%. Tak, jest troszkę słabsze. Może skosztujemy przy innej okazji. No zobaczymy, tak. No dobra, to odstawmy to dalej. To weźmy przedostatniego przedstawiciela koreańskiego piwowarstwa. Plastik. Nie wiem, co to jest. To też będzie jasne piwo. Sen Mekju się nazywa. 11. Tak. To jest inna marka. Pyongyang, też w Pjongjangu, tak. Czyli kolejne piwo z Pjongjangu. Butelka wygląda ciekawie. Podoba mi się tutaj branding, jak ona jest zrobiona. Tak elegancko. Tylko kiepsko wyprofilowany jest spodek i niestety... Ale dziwny zapach. To nawet to też coś jest nie tak chyba. Zobaczmy. Złote, klarowne, masakrycznie nagazowane, bo można powiedzieć, że same bąble widzimy. Ja nasyczy. Butelka się przewraca jeszcze. No tak, no. No jest DMS-owe niestety. Piwo wyraźnie słodkie jest. Wyraźnie słodkie. Dosyć takie ciężkie w odbiorze. Ale ten zapach to jest taki bardzo wyrazisty, chyba mocniejszy niż reszta. Goryczki nie uświadczono. Nie, nieprzyjemnie się to pije. Aż nie chcę ci tego dawać. A mamy litr tak ponad tego. To też jest 1,5 litra? Ile to ma? Nie zauważyłem. Nie wiem ile to ma, ale sporo. Chyba z 1,5 litra będzie. Tak, 1,5 litra jest tutaj napisane. 1,5 litra. No dobra. To mamy 3 litry 10 tak naprawdę do wypicia, jeśli chodzi o te 2 pety. Czy damy radę? Nie wiem. Poradzimy sobie jakoś. Pozdrow KRLD, jesteśmy w barze Taedonggan numer 3 przy wieży Juche. Jest to oficjalny bar browaru Taedonggan. Widzicie full dzisiaj turystami oraz mieszkańcami Pjongjangu. Popularna miejscówka na piwo. Tutaj macie do nalewania. Ciekawe ile dzisiaj mają dostępy. Nie zawsze mają wszystkie rodzaje piwa Taedonggan. Tak, kelnerki mają teraz mega stroje w tym barze. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Wygląda jak pokojówki z Made Cafe. Super. Anka zapracowana, ciągle musi nam piwo zamawiać w każdym barze. Ciężka praca, naprawdę. Trudno się połapać w tych browarnikach. Tego nie chcą. Beczułka? Dobra, kupimy. To tworzymy. Beczułkę sobie to skoro już mamy wszystkie te piwa jasne, prawie wszystkie. Jedynkę zostawiamy na koniec, to jest klasyk. To zróbmy jeszcze tą beczułkę, 3% z browaru Kyonhen. Powiem tak, ja nigdy czegoś takiego nie widziałem, takiego opakowania. Ja też nie. To wygląda bardzo, bardzo interesująco. Powiem Ci szczerze, że to wygląda jak taki mały kek tak naprawdę. Tak, mały kek. Bardzo fajny projekt, ale ten plastik tutaj już schodzi. Tylko ten uważaj, bo to jest bardzo cenna rzecz. Przepraszam. No, trochę niechlujnie to jest zrobione wrażenie, ale projekt tego kega jest super. Też tak uważam, że jest super. Fajnie i na półce w sklepie, jak to zobaczyłem za pierwszym razem, to też to musimy spróbować. 1,5 litra. No to już spróbujemy oczywiście. Te honory. Nie wiem jaki to ma fitting, szczerze mówiąc, ale udało się otworzyć. Oj, tylko nie nadywam w hotelu Korea, będę musiał za to zapłacić. No cóż, słuchajcie, jakieś tam straty muszą być. Trochę nam tego piwa wyleciało. Ale nic tam, postaramy się tutaj, że tak powiem, żeby więcej tego nie było. Panie sprzątaczki już na Pani nas źle patrzą. Widziały naszą baterię przed tym, jak rozpoczęliśmy test. Okej. No cóż, widzimy wielkie podobieństwo. Piwo
Jasno złote, mocno nagazowane, syczy, piana wysoka z początku, drobno pęcherzykowa, ale też zaraz opadnie w mienia oku. Jasno złote piwo, mocno nagazowane, piana szybko opadła. Profil, no czysto słodowy taki, delikatnie. Jeszcze się okaże, że to będzie najlepsze kwiatowy. Może. Mówię, całkiem przyjemny profilek taki Ono było lagerowy. drogie, kosztowało jeszcze 1 euro mniej więcej, czyli 8000 wonów. Kurde, bardzo fajne, czyste, słodowe piwo. Niuansów chmielowych tutaj nie uświadczyłem, goryczki też nie, ale jasny północno-koreański lager. To co, całkiem ciekawy. Będzie nowy hit północno-koreańskich lagerów? Mówisz? Całkiem przyjemne piwo, naprawdę. No, bardzo chciało się nam tutaj polać, wyrywało się, żebyśmy je spróbowali. No 3%, więc sporo będzie można tego wypić, prawda? No i myślę, że sporo tego wypijemy. Tak, na głowę nawet takiego jeden keg przy 3%. Chodzi przyjemnie. Chodzi przyjemnie. Jest okej. 큰 걸로 합시다. Układamy teraz małże na grilla. Muszą stać pionowo, co nie jest takie proste. Dużo to pracy wymaga. Tak świeże, że się jeszcze ruszają, próbują uciec. Szpaliliśmy je benzyną. Tak, otwierają się niektóre. Teraz się ruszy. To jest lepsze jak pies. Jaka się zapaliła. Pies to był przynajmniej gotowany normalnie. No i koniec. Wyciąć. Ostatnia kropla. I teraz butelka. Na przykład jako przyprawę. Dziękuję. Czyli dla mnie. Ale może po prostu trzeba dodawać To wygląda. Trzeba koniecznie sodziu do tego na dezynfekcję. Aga nie proponuje ci. Aga, są bardzo ciepłe. Ale trawa można Ale dobra. Ja nie czuję tej benzyny. Dobra, słuchajcie, to teraz klasykę tutaj północno-koreańską, czyli bierzemy tutaj Taedonggang numer 1. Piwo uważane w 100% ze słodu jęczmiennego, bo piwa numer 2, 3, 4 i 5 mają dodatek ryżu. Tak, mają dodatek ryżu, wręcz piwo numer 5 to jest 100% Nie polecam, ja nie lubię ryżu. piątki. Sprawdźmy, jak się ono sprawdza. Sprawdźmy, jak się ono sprawdza i komuś to już plącze język. Taki sam jak w przypadku dwójki. Tak. Piwo Taedonggang w butelkach możecie kupić właśnie numer 1, numer 2, a numer 2 jest w 3 wersjach kolorystycznych. Ma czarną, zieloną i taką srebrną wersję albo złotą. I do końca nie wiem, czym one się różnią, ale podobno czymś się różnią, więc to już chłopaki będą musieli później sprawdzić i mi powiedzieć, czy faktycznie się to czymś różni. Teraz weźmy jedynkę. To jest mój także osobisty faworyt generalnie, jeśli chodzi o piwa w Korei Północnej. Jasne, złote piwo, też mocno nagazowane. Piana z początku bujna, ale teraz szybko opadnie. Aromat czysto słodowy, taki nawet delikatnie brzyczkowy bym powiedział. Delikatnie słodki, delikatnie kwiatowy. No taki właśnie jasno-nagerowy bym powiedział. W smaku też czysto słodowy. Goryczka na bardzo nikłym poziomie, szczerze mówiąc, ale przyjemnie się to pije, szczerze mówiąc, na pewno jest lepsze niż numer 2. A masz wrażenie, że piwo z kija, Taedonggang, z butelki jest inne? Czy jest inne, czy pamiętasz, czy jest różnica? Powiem szczerze, nie pamiętam. Nie pamiętam. Ja niestety nie mam takich retrospekcji jak większość polskich miłośników piwa, którzy nawet pamiętają smak piwa sprzed 7 lat. Ja niestety takich zdolności, możliwości u siebie nie mam. No jedynka generalnie to jest mój faworyt. Jak ja idę do jakiegoś baru w Korei Północnej, to staram się wziąć ten numer 1, bo no nie, no on jest naprawdę, mam wrażenie, wysokiej Tak, to jakości. jest bardzo czysto słodowe tak naprawdę, pozbawione wad, o których wspomnieliśmy wcześniej, czyli tutaj ani nie ma DMS-u, ani nie ma diacetylu, tak?
co jest naprawdę bardzo ważne, jeśli chodzi o piwa jasne i powiem szczerze, naprawdę no, bardzo przyjemnie pachnie, bardzo przyjemnie smakuje. Jedyną wadą tego piwa jest to, że tak naprawdę ma bardzo niewiele chmielu albo w ogóle chmielu. Nie no, chmiel tutaj na pewno jest jakiś, ale jest go naprawdę bardzo niewiele. Gdyby włodarze tego browaru zdecydowali się dodać tak naprawdę więcej tego chmielu, to myślę, że tak naprawdę byłoby to fenomenalne wręcz piwo. No nie? A tak to jest tylko bardzo dobre. No, musimy o tym pamiętać, że Browar Tedongan to jest w sumie największa firma produkująca piwo w KRLD. Nie ma innego większego browaru i to jest browar, który powstał w sumie z rozkazu przywódcy KRLD generała Kim Jong-ila, który sprowadził elementy browaru z Anglii, jeśli dobrze pamiętam, gdzieś tak na początku lat 2000, w 2002 roku. No i zbudowali na podstawie tego właśnie browar Tedongan. Więc można powiedzieć, że to jest browar narodowy. Bardzo przyjemne piwo, naprawdę. Stawmy tutaj na miejsce. Już jesteśmy po wizycie w browarze Tedongan. Przyjechaliśmy na statek Tedongan, tak, znowu, w rzece Tedongan, same Tedongan dzisiaj. Ostatnia kolacja w Pjongjangu, połączona z rejsem po rzece i koncertem kelnerek. To jest naprawdę dobre jedzenie, bardzo fajna impreza. No a jak wyszła nam nasza wizyta w browarze, no niestety nie udało się załatwić chmielu, nie jest to takie proste, ale o tym się już dowiecie z vlogów i informacji, które opublikuje browar Pinta po Pinta Hop Tour w Korei Północnej, więc zapraszam serdecznie na ich stronę, zobaczcie jakie są ich wrażenia, czy będzie możliwość jakiejś współpracy z browarem Tedongan, czy północno-koreańskie piwo pojawi się kiedyś w Polsce, a może nawet wkrótce. O tym wszystkim dowiecie się już ze strony browaru Pinta i z ich social media. Zapraszam serdecznie. Ja dziękuję za towarzyszenie nam w tej niezwykłej wyprawie po Korei Północnej, tym razem pod znakiem chmielu i piwa. Słuchajcie, to zostało nam ostatnie piwo. Tak, ostatnie piwo. Piwo ciemne. Piwo ciemne to już będzie koniec naszego testu. A jeśli miałbyś powiedzieć, które z nich było najlepsze, jeśli pamiętasz? Najlepsze to chyba jedynka, prawda? Tedongan bardzo dobre. Tedongan numer 1. Bardzo mi smakowało te puszkowe, brzeczkowe bardzo piwo. Tak, naprawdę. To postawmy tutaj. Aromat brzeczki. No i szczerze mówiąc powiem, to jest bardzo ciekawe beczka. piwo. Beczka była dobra? No, to jest bardzo ciekawe piwo. Czyli co, tak wygląda podium? Moim zdaniem tak. Północno-koreańskich lagerów? Miejsce numer 1, miejsce numer 2? Miejsce numer 3. Znaczy mówię, większość osób, jeśli chodzi o jasne lagery, nie lubi tego aromatu brzeczkowego. Ja akurat ten aromat brzeczkowy lubię i mi to piwo naprawdę podchodzi. Ja wiem, że to nie jest jakaś wielka zaleta tego piwa, jakkolwiek mi ono bardzo smakuje. Tak, to są moje osobiste odczucia co do tego piwa puszkowego. No to co, Emilu, przed nami ostatnie piwo. Spróbujmy. Ustaliliśmy, że tak powiem, podium piw jasnych. Przed nami piwo ciemne. Może coś więcej o nim opowiesz? Rionson Hukmekciu. Piwo Rionson z browaru. Nie wiemy skąd. Nie ma do końca napisane chyba. Nie jestem w stanie Ci powiedzieć, ale jest tu napisana data 1961. To jest data powstania browaru? No to by było dość rewolucyjne, bym powiedział. Lata 60. w Korei Północnej. No pewnie produkowali jakieś piwo już wtedy. No. Ciekawa butelka, 640 ml. Dobra, spróbujmy. Tak jak wspominałem wcześniej, 3 piwa ciemne, które próbowaliśmy do tej pory w Korei, to były najlepsze piwa, jakie tutaj spróbowaliśmy. I szczerze mówiąc, nie powstydziłby się takich piw nawet dobry browar kraftowy w Polsce. Więc mamy nadzieję, że i tym razem będziemy mile zaskoczeni. Ach, ciężko zapakowane, te kapsle trzeba tak ładnie otwierać. Kolekcja jest piękna. Tak, bo tu kolekcjonerzy już czekają, już wyrywają nam. Dzwonić nie dzwonią, SMS-ów nie wysyłają, maili nie piszą, bo tutaj niestety nie ma łączności. No ale pewnie czekają. Dobra, podasz szklankę? Czy mogę się prosić? Polejmy. Tak, żeby było widać. Będzie widać. O, proszę bardzo, jak ładnie się to nalewa. O, widzimy, proszę bardzo. Piwo ciemne. Kolor taki ładny, no ciemny, taki bardzo. Ciemne, nie stałtowe, ale ciemne, takie mocno, że tak powiem, kawowe troszeczkę. Pianka delikatna, niska, drobno-pęcherzykowa, ale też zaraz zniknie. O, aromat taki karmelowy. Przypomina mi
Tak, taki karmelowy. Tedogan 6 może. Tak, może tak być. Tedogan numer 6 to jest karmelowy właśnie, a 7 jest czekoladowy. Karmelowy, słodki, ale nie przytłaczająco karmelowy, nie przytłaczająco słodki. Taki właśnie delikatny, że tak powiem, bardzo fajny aromacik. W smaku bym powiedział, że to jest delikatne, słodkie, chociaż ma też profil taki wytrawny. Przyjemne piwo. Delikatna goryczka na końcu. Taka niuansowana, ale wyczuwalna. Wcześniej przy tych lagerach o goryczce delikatnie też takie kwaskowe tak, jest. Przy tych lagerach w ogóle o goryczce nie mówiłeś. Tak. W ogóle nie było, tak? Tak, tutaj taka jest delikatnie zaznaczona. Mam kłopot z tym piwem, jest takie delikatnie, że tak powiem, słodko, kwaśne troszkę. Bo Tedogan numer 6 i 7 ci smakował. Tak, smakował. Szczególnie numer 7, ten czekoladowy tak naprawdę nie był, tylko z nazwy. Powiem ci, że on jest dość rzadki, nie zawsze jest w browarze. Nie sprzedają go zawsze. No nie, piwo fajne, na pewno trochę ciekawszy aromat tutaj mamy niż te wszystkie... Znaczy powiem tak, jakbym miał w Korei pić na przykład, nie wiem, 2 moje ulubione piwa, to bym pił na pewno to i bym pił te ciemne, bo naprawdę ciemne jest bardziej wyraziste, jest bardziej pełne niż te jasne lagery i jest całkiem smaczne, szczerze mówiąc. No dobra. Myślę, że w sumie kiedyś trzeba by zrobić drugą część tego wielkiego testu, tylko że kupimy same ciemne piwa w Korei Północnej, bo tego też na półce trochę. Znaczy mam taką nadzieję, że za kilka lat zrobimy test w tym samym miejscu i mam nadzieję, że w Korei Północnej pojawią się po raz pierwszy ale i inne mocno chmielone piwa. Tak, no bo to jednak dla piwowara z Polski to różnorodność to jest nikła. Znaczy to jest tak, jakbyśmy poszli do pierwszego lub lepszego supermarketu i byśmy zajrzeli na półkę piw koncernowych. Tak naprawdę jest bardzo wiele marek, a tak naprawdę jeden smak. Tak, to prawda. No one nawet wyglądają tak, są bardzo podobne do siebie. Tak, no powiem tak, kilka piw naprawdę jest, nie boję się tego powiedzieć, tragicznych, tak? Mocno DMS-owe, mocno dwuacetylowe. Ale ta czwórka, która stoi tutaj przed Wami, tak naprawdę prezentuje bardzo ciekawy poziom. Ja jestem zadowolony mocno z tych piw i uważam, że mogłyby w kategorii jasnych i ciemnych lagerów spokojnie walczyć z polską, że tak powiem, reprezentacją koncernową. Czyli co, Korea Północna jednak jeśli chodzi o piwo, to nie ma się czego wstydzić. Jak najbardziej nie ma. Szczególnie, że tak naprawdę weźmy pod uwagę to, że to nie jest taki kraj jak na przykład Polska, Czechy, Niemcy itp., że to jest kraj objęty sankcjami, tak naprawdę z tego co mogą, to naprawdę ważą całkiem nieźle. Próbują robić to co mogą za pomocą tych surowców i środków, które posiadają. Jak najbardziej, jak najbardziej. No, więc jeśli przyjedziecie do Korei Północnej kiedyś, no to już wiecie co wybrać, czego szukać na półkach sklepowych w supermarkecie Taesong lub Kwanbok, bo to są 2 supermarkety, które turyści mogą odwiedzić i robić zakupy za północno-koreańskie wony, bo my te piwa w większości kupiliśmy za północno-koreańską walutę, czyli po normalnych, prawdziwych północno-koreańskich cenach, a nie turystycznych cenach. Warto nadmienić, że tak naprawdę jest to jedyne miejsce, znaczy supermarket, jedyne miejsce, gdzie osoby spoza Korei Północnej mogą używać waluty północno-koreańskiej. Tak, no w Pjongjangu są tylko 2 te supermarkety, tylko w tych 2 miejscach możecie robić zakupy właśnie za północno-koreańską walutę i to jest atrakcja w sumie sama sobie, prawda, w Korei Północnej. A kupowanie piwa to już jest w ogóle mega atrakcja. Jest co wybierać. Jak widzicie, jest gigantyczna kolekcja, więc mam nadzieję, że zaspokoiliśmy Waszą ciekawość. Dziękuję Ci, Tomku, za zrobienie profesjonalnej oceny, no bo ja bym powiedział tylko, że dobre, niedobre, mniej dobre, więcej dobre. Więc znaczy profesjonalne oceny tak naprawdę to by było, gdybyśmy mieli te dwa piwa tak naprawdę, że wiadomo, czas nas nagli, też nie chcemy przynudzać tutaj słuchaczy i oglądaczy, także no po prostu zrobiliśmy to tak szybko, jak tylko mogliśmy. I tak myślę, że ciekawy przekrój tego, co jest dostępne właśnie teraz na rynku, rok 2019, to możecie kupić w Korei Północnej. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości w trakcie moich kolejnych wypraw do KRLD. Mam nadzieję, że wtedy też się tutaj spotkamy. No, zapraszam, pojedziemy poszukać czegoś nowego. No i wpadnijcie także do Tomka, żeby zobaczyć jego relacje z Korei Północnej, będą pewnie fotki, tak? Będą na pewno. Na Twoim blogu. No i oczywiście zapraszam także na relację browaru Pinta z Korei Północnej. Będzie przygotowana u nich na social media. I na pewno będzie o tym temacie głośno w Polsce po powrocie. No co, dziękujemy za uwagę, zostawcie subskrypcję kanału
łapeczka w górę, no bo żeśmy się tutaj jednak napracowali i wydali aż 10 euro chyba na to. 10 euro za to wszystko, wyobraź to sobie. Śmieszne ceny są tego piwa. Znaczy to jest dla nas śmieszne, bo tak naprawdę dla Koreańczyków to nie jest zbytnio śmieszne. Wiesz co, wydaje mi się, że mniej niż 10 euro to kosztowało nawet. Możliwe. Chyba z 5. Bardzo możliwe. No, bardzo 5, możliwe. 5 albo 6 euro. No. Tym akcentem kończymy. Do Trzymajcie się. zobaczenia w pomiegu. Na razie.